Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Matki Bożej, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci, błogosławię was jako królowa i matka czasów ostatecznych. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, w nadziei na nowy świt, w którym panuje pokój i Boża miłość, a przede wszystkim w nadziei na człowieka odnowionego w swoim sumieniu, a więc i w swojej duchowości, nie wolno wam się bać, ale zachować wiarę w ochronę mojego Syna dla Jego ludu. Umiłowana córko Luz de Maria, tak jak dotychczas, nie zatrzymuj dla siebie żadnego z wezwań, które ci dajemy, one nie są twoje, są dla ludzkości, nawet jeśli nie chce wierzyć. Umiłowane dzieci, to pokolenie musi się przygotować, aby nie zostało stracone. Nikczemny syn zatracenia już działa, nie wysyła swoich popleczników, jak w przeszłości, ale sam wyrusza, by rozszerzyć swoje macki na zdezorientowaną i oszołomioną ludzkość. Dzieci, w tej chwili w domach, w miejscach pracy, w rodzinach panuje nieufność, to już dzieje się bez żadnej przyczyny i będzie się pogłębiać. Ludzkość zmierza do punktu, w którym pozostawią was bez wolności, niezdolnych do poruszania się lub samodzielnego myślenia, a ludzkość zgodzi się na wszystko, byle tylko przetrwać. Jako matka zachęcam każdego z was do pozostania tam, gdzie jesteście osiedleni. Morza będą wchodzić na ląd i niektóre z nich mają podwodne góry, które w pewnym momencie wyjdą na powierzchnię. Dzieci, niewielka jest liczba dusz, które idą tak, jak wskazało niebo. Moje dzieci są poddawane kolejnym próbom, otrzymują nowe bodźce pełne kłamstw, aby się zagubiły. Moi umiłowani, daję wam, moje serce, abyście się nie bali. Moje ręce, abyście się nie zgubili. Moje stopy, aby was prowadzić. Moje oczy, abyście żyli w przebaczeniu i widzieli mojego Syna w waszych braciach i siostrach. Mój język, abyście się modlili i błagali o nawrócenie. Odmawiajcie bez przerwy różaniec święty, niestrudzenie czyńcie dobro. Konieczne jest, abyście poświęcili się mojemu sercu, aby ono wstawiało się za wami. Pilne jest, abyście poświęcili się mojemu sercu, nie czekajcie. Przygotujcie poświęcenia, jest to konieczne dla dobra waszych dusz. Zwróćcie uwagę, tracicie wiarę, a to prowadzi do tego, że padacie ofiarą diabła. Bądźcie prości i pokornego serca, abym mogła wam pomóc. To nie jest czas, aby interesować się innymi sprawami niż wzrastanie w duchu. Odmawiajcie różaniec święty, jest to modlitwa, której diabeł nie lubi słyszeć, a wy trzymacie go z dala modląc się, jeśli jesteście w stanie łaski. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, wzywam was do wyrzeczenia się grzechu i do powierzenia się mojemu Synowi. Ludzkość uległa wypaczeniu do tego stopnia, że poddała się złu, temu złu, którego ludzkość nie chce się wyrzec. Diabeł was uwiódł, doprowadzając do tego, że gardzicie przykazaniami, sakramentami i dziełami miłosierdzia. Moje serce krwawi nad stanem tego pokolenia, oddanego wadom ciała, dochodzącego do obrzydliwości i aberracji, którymi rozdzieracie serce mojego Syna i moje. Umiłowany ludu mojego Syna, płaczę nad obojętnością wobec mojego Syna. Płaczę nad obojętnością wobec Jego wezwań. Płaczę nad cierpieniem tej pozbawionej wiary ludzkości. Płaczę nad konfliktem wśród narodów. Płaczę nad konfliktem duchowym, w którym znajduje się wiele moich dzieci. Do was, którzy słuchacie słowa tej matki, wzywam was do zachowania wierności, do życia wiarą w całym jej blasku, widząc w męczeństwie triumf,
który upodabnia was do mojego Syna. Dzieci, to właśnie to pokolenie przeżywa chwilę bólu, gdy na jego oczach wypełnia się, brat wyda brata na śmierć i ojciec syna, dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Umiłowane dzieci, wielka machina zła zagarnia to, co należy do mojego Syna, człowieka, którego utrzymuje w degradacji, aby was uzależnić. Tą machiną jest komunizm, który zdegradował człowieka w każdym aspekcie życia, siejąc przemoc, podziały i sprzeciw. Powstał, aby uciskać ludzkość. Ból stanie się silniejszy dla moich dzieci, będziecie zmuszeni zaprzeczyć cudowi Eucharystii i zostaniecie poddani ciężkiej próbie. Nie traćcie serca, dzieci, nie traćcie serca, trwajcie mocno w wierze. Wiecie, że ból jest zadośćuczynieniem i że wasze ofiary nie są stracone. Zło rani moje serce, atakując moje dzieci. Żywioły uwolniły swoją furię, która będzie wzrastać, aż stworzenia ludzkie poczują się osaczone i potkną się w wierze. To ludzkość obraziła mojego boskiego Syna, oddając cześć fałszywym bogom. Moc zła przyszła, aby zniszczyć człowieka, aby bluźnić mojemu Synowi i jego Kościołowi, aby oczerniać, aby czcić siebie i narzucać sobie bożki, które zabierze do świątyń mojego Syna. Wydarzenia będą trwały, księżyc i słońce będą tworzyć zakłócenia prowadzące do wielkich zmian geograficznych, a żywioły powstaną z większą siłą, zmieniając klimat Ziemi. Nie obawiajcie się tego, co zbliża się do ludzkości. Kto żyje w jedności z moim Synem i tą Matką, będzie z góry uprzedzony o wielkich wydarzeniach. Żyjcie w praktycznej modlitwie, sprawujcie dobro wspólne, trzymajcie w gotowości wasze sakramentalia, ale przede wszystkim pozostańcie w jedności. Moi umiłowani, słyszycie o zamieszkach i wojnach zaaranżowanych przez zwolenników Antychrysta, aby przygotować mu drogę, i dlatego mój smutek dla ludzkości jest głęboki. Moi konsekrowani, moi kapłani, są również kuszeni przez szatana. Niektórzy nie będą mogli się oprzeć i upadną. Pozostanę z ludzkością podczas każdego wydarzenia, moje serce pozostaje otwarte dla wszystkich, którzy chcą się w nim schronić. Przyjmijcie mojego Syna w Eucharystii. Bądźcie niestrudzonymi wojownikami. Nie rozpaczajcie. Nie należy się bać, niebo jest z wami. Zachowujcie przykazania, nie upadajcie w drodze, nie jesteście sami. Mój Syn da niektórym moim uprzywilejowanym synom duchową siłę i wiarę, aby utrzymać was na drodze mojego Syna, nie zapominając o tym, że anioł pokoju będzie posłany z wysoka, aby was pocieszyć, gdy będzie to konieczne, i aby utrzymać wierny lud. Musicie mieć pewność, że nie jesteście sami, plagi są coraz bliższe i silniejsze każdego dnia. Wzywam was do modlitwy, aby plaga komunizmu została powstrzymana. Zapewniam was, że wierność wobec domu Ojca taka, jakiej nigdy nie doświadczyliście, przyjdzie potem. Módlcie się i zachowujcie ufność w moc mojego Syna i nie zapominajcie o wierze w moją ochronę. Ci, którzy wyśmiewali i wyśmiewają boskie wezwania, będą żałować swojej niewiary. Błogosławię was, dzieci, moją matczyną opieką. Moim niepokalanym sercem błogosławię was i chronię, Matka Boża.